Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Dzisiaj, tak jak już jakiś czas temu zapowiadaliśmy, w końcu porozmawiamy o kosmicznych cenach samochodów w Turcji. Zacznijmy tutaj od tego, że my nie jesteśmy za tym, żeby przeliczać waluty w obie strony, no bo jednak wiadomo, zarabiamy tutaj w lirach, kupujemy samochody w lirach. Wy w Polsce zarabiacie w złotówkach, kupujecie w złotówkach. No jeżeli bardzo chcecie przeliczać na złotówki, no to sprawdźcie sobie po prostu, jaki jest aktualny kurs i sobie przeliczcie sami. A my raczej byśmy chcieli Wam pokazać, jak ceny samochodów mają się do zarobków. Dlatego tutaj zaznaczymy, że na tą chwilę najniższa krajowa w Polsce na rękę netto to jest trochę ponad 2000 zł, dokładnie 2061 zł, a w Turcji no około 2800 lir. I w odniesieniu do tego teraz opowiemy Wam właśnie o cenach. Myślę, że najłatwiej by było o cenach samochodów opowiedzieć na przykładzie naszych samochodów. Naszego pierwszego samochodu, którego już nie ma, i samochodu, który mamy obecnie. Tak będzie najłatwiej, myślę, to porównać. No dobra, nasz pierwszy samochód, jaki to był? To był Hyundai Getz, albo jak mówią w Polsce Hyundai Getz. Silnik 1.3 na benzynę. Rocznik? Rocznik 2005. I mamy przygotowane ceny aktualne. W Polsce taki samochód jest w tej chwili warty między 5 a 6 tysięcy złotych, a w Turcji, uwaga, 58 tysięcy lir. Trzeba patrzeć na to tak. W Polsce przeciętny Polak zarabia najniższa krajowa i musi pracować około 3 miesiące, żeby kupić to, tak? Tutaj przeciętny Turek zarabia 2800, powiedzmy, że 3. Żeby kupić takie sam, to musi pracować 20 miesięcy chyba. Tak. No dobra, to teraz nasze obecne auto. To też jest Hyundai, ale Hyundai i20, 2014 rocznik, silnik 1.4 i na diesla tym razem, nie benzyna. i w Polsce takie auto jest w tej chwili warte około 20 tysięcy złotych, a w Turcji? Turcy tak średnio sprzedają ludzi za 115, 120. No niestety taka wielka różnica. Już mi powieka zaczęła drgać. No dobrze, to teraz Wam wytłumaczymy, skąd się biorą takie ceny. Podstawowa sprawa, podatek. Ten podatek w Turcji się nazywa ÖTV. ÖTV, Özel Tüketim Vergisi. Dokładnie tłumacząc, to jest, jak to się nazywało? Specjalny podatek konsumpcyjny. Ten podatek jest na samochodach, na papierosach, na alkohol i na produkty petrochemiczne. Produkty luksusowe, nie? Tak. No i właśnie na samochody ile ten podatek wynosi procent? Od 45 do 220. Tak. Od czego to zależy? W zależności pojemności silnika i rocznik i tak dalej. No. Przykładowo na naszym obecnym aucie ile? 45%. Jakbyśmy chcieli kupić taki sam, co my mamy z salonu w tej chwili, 45% ten podatek specjalny, konsumpcyjny i do tego 18% VAT i do tego jest to, co się nazywa MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, co pół roku, czyli w całym roku 2 razy to płacimy. Od użytkowania samochodu podatek? Tak, od użytkowania i to też zależy jaki silnik, na czym jeździ, znaczy paliwa, jaki rocznik. No właśnie, i znowu na przykładzie naszego samochodu to jest 2 razy w roku 400 lir. No. Tak, bo jest na diesla i rocznik. Myślę, że możemy Wam pokazać mniej więcej, jak to się rozkłada cenowo, bo znaleźliśmy też w internecie taką stronę, gdzie można sobie przeliczać właśnie, ile w cenie samochodu tak naprawdę jest zawartego tego podatku.
Możemy Wam pokazać na przykładzie właśnie naszego samochodu obecnego. W tej chwili, tak jak powiedzieliśmy, nasze auto jest warte powiedzmy 115 tysięcy lir. To tak naprawdę wartość auta to jest 67 tysięcy, a podatek Wszystkie podatki razem 47 tysięcy. prawie 48. 48. I tu co mówiliśmy, specjalny podatek konsumpcyjny 45%, a tutaj VAT 18%. VAT wychodzi tyle 17 tysięcy, ten specjalny podatek wychodzi 30 tysięcy. No właśnie. Czyli samochód kosztuje razem 115, gdzie powinno kosztować normalnie 67. Reszta to są podatki, słuchajcie. Tak. I oczywiście, tak jak Nuri powiedział, to wszystko rośnie w zależności od tego, jaki masz tam silnik i tak dalej, więc pokażmy Wam teraz przykład, gdybyśmy byli milionerami, mogli sobie kupić luksusowe auto za 1 000 000 lir. To by było na przykład, byśmy płacili 1 000 000 lir i mamy samochód. Normalnie bez podatków ten samochód powinno kosztować 264 tysięcy. A reszta 735 tysięcy to jest podatek. Ja nie będę tego komentować, sami sobie skomentujecie, myślę, pewnie w głowie w taki sam sposób jak my, nie? Nie zatrzymujmy się tutaj. I słuchajcie, moglibyście powiedzieć, że no dobrze, no to no ale to takie droższe samochody na pewno są jakieś budżetowe samochody, nie takie stare, że już jest po prostu taki rocznik, że to już zabytek. Na pewno można takie auto kupić taniej, nie? No to mamy dla Was przykład. Shahin. Tureckie auto. No, taki. Rocznik 88. No, niezbyt stary. Spoko. 21 tysięcy lir. Przy najniższej krajowej 2800, nie? Więc słuchajcie, no jak to wygląda, jak to się przekłada na posiadanie samochodu w Turcji, czy ludzie kupują samochody, czy nie. Z moich obserwacji wynika, że mimo wszystko jest naprawdę bardzo dużo samochodów w Turcji. Ja jestem zszokowana. Tutaj mogę mówić coś o tym, statystyki, tak, jedno zdanie. W roku 2020, czyli gdzie była pandemia, kryzys gospodarczy i tak dalej, w Polsce, w Turcji ludzie więcej kupili samochody z salonu niż w Polsce. Tak, słuchajcie, ja nawiążę też do tego filmu, gdzie Wam pokazywaliśmy, jak wygląda miasto. Była taka długa, prawie godzinna wycieczka po Ercisz, pokazywaliśmy Wam osiedle, miasto. I tam pojawiło się dużo komentarzy, że nie widzicie samochodów zaparkowanych pod blokami, gdzie są te samochody. No słuchajcie, po pierwsze, no to my jeździliśmy w koło tego osiedla główną ulicą, a parkingi są od środka osiedla, więc no z zewnątrz osiedla tych samochodów nie widać. A po drugie, my ten film nagrywaliśmy w środku tygodnia do południa, no to wtedy ludzie są tymi samochodami w pracy, nie parkują nimi pod blokiem. Widać pod blokiem, ile jest samochodów zaparkowanych dopiero wieczorem. A później, jak już dojechaliśmy z osiedla do miasta, do centrum miasta w tym filmie, no to było widać, jaki jest ruch. Mimo że było właśnie do południa, w środku tygodnia, zazwyczaj jak jedziemy do miasta, po prostu nie da się zaparkować, nie ma gdzie zaparkować, nie ma jak się ruszyć, więc jest naprawdę dużo tych samochodów. No oczywiście są takie rodziny tutaj na osiedlu, które samochodu nie mają, no bo po prostu ich nie stać. Wiadomo, myślę, że gdyby były ceny tutaj samochodów takie jak w Polsce, no to w ogóle by się nie dało ruszyć już tutaj, nie? No ale mimo wszystko samochodów jest dużo i często to są luksusowe samochody z salonu i często zaparkowane pod takimi domami, że po prostu ten dom ledwo się kupy trzyma, ale luksusowy samochód zaparkowany stoi, nie? Tak jest. Bo Turcy traktują kupno samochodu jako inwestycję. I to tak jest. Dlaczego? W Polsce co roku samochody tanieją, no bo jest coraz starszy rocznik, a w Turcji? W Turcji rośnie. Podrożają. No. Za każdym razem, jak kupisz w Turcji auto, wiesz, że później możesz je sprzedać drożej, mimo upływu lat. Tylko musisz o to auto dbać. Bo Turcy, jak kupują auto, na co zwracają uwagę?
czy wypadkowe, czy było pomalowane, czy części były wymienione. Na to patrzę. Musi No. być wszystko oryginalne. Właśnie. Jak już jest cokolwiek wymienione, czy nawet auto było malowane, to już od razu spada wartość tego auta. Tak. Turcy są bardzo podejrzliwi podczas kupowania samochodów używanych. A, przebieg też. No Musi właśnie. być niski. I słuchajcie, właśnie pytaliście mnie też nieraz w komentarzach, dlaczego w Turcji w większości są białe samochody. Na chwilę się zatrzymam, to jest zagadka teraz dla Was. Jeżeli macie jakieś podejrzenia, dlaczego tak jest, piszcie szybko w komentarzach i zaraz zobaczycie, czy trafiliście. No właśnie. Dlaczego są białe samochody w Turcji zazwyczaj? Albo jasne, po prostu jasny kolor. Pogoda. Słońce non-stop świeci, nawet zimą. I jak Turcy patrzą, czy jest malowane, czy uszkodzone, wiadomo, jak samochód długo stoi pod słońcem, to trochę kolor ucieka. Wtedy ta druga osoba, co chce kupić ten samochód, myśli, że był wypadek albo coś. No właśnie. Bo było pomalowane albo nie wiem. Pogoda pierwsza, a druga tanio. Białe jest tanio, no. Dlatego. Właśnie. Biały to jest podstawowy kolor. No i tak jak Nuri mówił, jak kupicie sobie na przykład, nie wiem, czerwony samochód, on będzie stał na słońcu, bo nie wszystkie osiedla mają garaże zamykane. Na przykład u nas nie ma. Auto stoi cały rok na dworze. I ten kolor wyblaknie i sobie to auto przemalujecie z tego powodu, no to potem kupujący może być podejrzliwy. No ja nie wierzę, że pomalowałeś z takiego powodu. Pewnie był jakiś wypadek i Tak. pewnie jest jakiś przekręt i już nie chcą tego auta kupić za taką cenę, nie? Dlatego właśnie białe, jasne samochody. Więc wiecie, ja to się tak znam na samochodach, że potrafię je rozróżnić tylko po kolorze. No i w Turcji mam mega problem, bo są same jasne, więc jak tylko mamy jakiś samochód, no to ja muszę po prostu się nauczyć na pamięć rejestracji, bo inaczej nie rozpoznam, że to nasz. No dobra. I co tu jeszcze mieliśmy dalej mówić? Aha, interesowało Was też, jak wygląda sprzedaż i kupno samochodu. No zmienialiśmy auto niedawno, więc jesteśmy na bieżąco. W jaki sposób najłatwiej sprzedać i kupić auto? No jest na przykład aplikacja, strona. Tam wszyscy wstawiają zdjęcia i ofertę. Tak jak w Polsce macie też różne strony. I po prostu dzwonisz, pogadasz, zabierzesz auto do eksperta, gdzie sprawdzają komputerowo wszystko. Przebieg, czy było przekręcone, kilometry, czy jest wypadkowe, czy malowane, wszystko sprawdzają i komputer wszystko pokazuje. I jak się dogadujecie, to u notariusza podpisy, papiery, kasa i już. Tyle. Tak jak mówiłam, Turcy są bardzo podejrzliwi i się nie dziwię przy takich cenach samochodów, więc raczej nie ma czegoś takiego, że pogadasz, uwierzysz tej osobie na słowo i bierzesz to auto. Nie, zawsze się jedzie z autem na komputer, nie? Tak. No i tak jak Nuri mówi, przepisuje się u notariusza, później się wyrabia dowód rejestracyjny i nie ma obowiązku zmiany rejestracji. No rejestracji nie trzeba zmienić. Można tak jeździć. Pytają, czy chcesz, ale nie musisz. No właśnie. Ale jeszcze są oczywiście dodatkowe opłaty. W Turcji, jak się kupi auto, to nie przejmuje się ubezpieczenia od sprzedającego, tylko to ubezpieczenie jego jest anulowane, on dostaje zwrot tej różnicy, a Ty musisz sobie nowe ubezpieczenie wykupić na to auto. Więc Tak. ubezpieczenie, jak to wygląda z ubezpieczeniem w Turcji? No tak jak i w Polsce myślę, że idziesz po prostu do biura i kupujesz ubezpieczenie. Jest tak jak i w Polsce ubezpieczenie OC i AC. OC to obowiązkowe, wiadomo, tu też. AC dobrowolne, tu też. I znowu to wszystko zależy, jakie to jest auto, jak długo nim jeździsz, czy miałeś jakieś wypadki spowodowane, Ile czy nie. masz lat? No, takie rzeczy, Tak wiadomo. No i na przykładzie naszego obecnego auta mam tu zapisane, że OC zapłaciłeś 800 lir, AC 1700 lir. No trochę mam tam zniżkę. No wiadomo, z czasem będą te zniżki Tak. większe, nie? Tak to wygląda. No i teraz na pewno zapytacie o to. Skoro takie drogie auta w Turcji, no to jaki problem? Przecież można sprowadzić auto z Polski, nie? Nie można.
No, osoba mieszkająca w Turcji nie ma w ogóle możliwości, żeby mógł kupić auto za granicę. Tak. Takie coś nie istnieje. Niemożliwe. Na naszym przykładzie Wam to wytłumaczymy. Gdybyśmy my chcieli sprowadzić auto z Polski, Mhm. w takiej sytuacji, jak jest teraz, że mieszkamy w Turcji, ja musiałabym pojechać do Polski na pół roku, dokładnie 185 dni. Przez ostatni rok, przez 185 dni musiałabym mieszkać w Polsce i być tam zameldowana. Zameldowane, tak. Nuri nie może razem ze mną do Polski się przenieść, wiadomo, nie? Tutaj pracuję. No więc ja jadę sama. Zameldowałam się, mieszkałam tam 185 dni sama, bez Nuriego. Biorę Kupiłaś auto, kupiłam auto, biorę auto, przyjeżdżam nim. No to problem jest taki, że w takiej sytuacji tym autem mogę w Turcji jeździć tylko ja. Mhm. Tak. Nuri nie może. Gdyby był złapany, że jeździ tym autem, chociaż nie powinien, to co się dzieje? Ja dostanę mandat, ty dostaniesz mandat i samochód jest deportowany. Na nasz koszt. Do Polski. Poza tym, no powiedzmy, że to się udało. Ja przyjechałam tym autem, ja będę jeździć tym autem. Mhm. Mogę tym autem jeździć tutaj tylko 2 lata, dokładnie 730 dni. Potem muszę opuścić granicę Turcji i znowu poza granicami Turcji przebywać pół roku. 185 dni, zanim wrócisz znowu z tym autem albo z innym autem. U nas to jest niemożliwe, bo jak wiecie, ja nie mam prawa jazdy. A poza tym, co by to dało, że ja bym mogła tylko tym autem tutaj jeździć, jak Nuriemu jest potrzebne auto, żeby dojeżdżać do pracy, no nie? No. Więc nie ma szans. Możliwe by to było w takim przypadku, gdybyśmy my oboje mieszkali w Polsce. I na wakacje do Turcji jedziemy samochodem. Wtedy, jak oboje mieszkamy tam, nawet jak samochód jest na twoje nazwisko, ja mogę prowadzić jako najbliższa rodzina. Brat, mąż, żona, matka, siostra. Ale pod warunkiem, że ja jako właściciel samochodu też w tym samym czasie przebywam w Turcji. Tak. Nie może być tak, że oboje mieszkamy w Polsce, auto jest kupione na mnie, Nuri beze mnie jedzie tym autem do Turcji i nim tam jeździ, a ja jestem w tym czasie w Polsce. Tak nie. Nie mogę jeździć, ty musisz być tu. No. Bo ty jesteś właścicielem auta. Także no, nie ma w ogóle możliwości. Jedyna możliwość jest taka, że jeżeli Wy kiedyś chcielibyście się wybrać na wakacje do Turcji samochodem, no to możecie tym samochodem przyjechać i normalnie przez czas tego Waszego pobytu tym samochodem jeździć, nie? Wszędzie jeździć, Ale nie ma problemu. w naszym przypadku sprowadzenie auta jest po prostu niemożliwe. No. Nie ma to sensu. Więc po prostu pogodziliśmy się z tym, że jest taki podatek, są takie ceny i no trudno. Inne rzeczy są tańsze, Mhm. to akurat jest drogie. Trudno. No i to jest. tyle. Dajcie znać w komentarzach, No. co o tym myślicie w ogóle. No. Podsumowując, dlaczego są podatki, nie mówiliśmy tak wysoko? Dlaczego? To chyba oczywiste. Oczywiste, że jak wszędzie są podatki, rząd chce zarabiać. Chcą zarabiać i tyle, i zakleić dziurę w budżecie. No właśnie, No. jak wszędzie, nie? Dobra, nie wnikajmy tutaj może w te tematy. Tak. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dajcie znać w komentarzach, czy zaskoczyło Was to, co o tym myślicie. No, I nie kupcie auto w Turcji. no po prostu, nie kupujcie auta. Dobra, to tyle. Dzięki. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Bywajcie. Görüşürüz.